To jest podcast Świat. Zaprasza Wojciech Cegielski, korespondent zagraniczny Polskiego Radia. Żaden kraj na świecie w ostatnich latach tak szybko nie staczał się w przepaść. Liban, kiedyś jedno z bogatszych państw Bliskiego Wschodu, dzisiaj szybuje w dół. Ponad połowa mieszkańców żyje na granicy ubóstwa, a podstawowe produkty, takie jak mleko, chleb czy olej, podrożały, uwaga, 37 razy. Co w tej sytuacji robią politycy? Walczą o utrzymanie władzy, albo na przykład skupiają się na tym, by zatrzymać ważne śledztwo i dużo obiecują. Mieszkańcy zastanawiają się natomiast, co jeszcze musi się stać, żeby politycy wreszcie przestali gadać, a zaczęli działać. Bo na ulicę wychodzili już protestujący, w powietrze wyleciał port w Bejrucie, szpitale przestały pracować, a politycy nie zrobili nic, by zatrzymać kryzys. O dramatycznej sytuacji w Libanie mówiliśmy w podcaście latem tego roku. Teraz wracamy do tematu, bo właśnie mijają 2 lata od rozpoczęcia kryzysu. 2 lata zmarnowanych okazji, by uratować kraj. Jest środa, 27 października 2021 roku. Wojciech Cegielski, zapraszam na podcast Świat. Ibrahim, dawaj na flasher, please. Gdy zapada noc, w Bejrucie jest ciemno, ale tak całkiem ciemno. Świecą się tylko nieliczne latarnie, a w większości domów ludzie używają świeczek, latarek lub telefonów. Dlaczego? Bo w Bejrucie nie ma prądu. W zasadzie mamy prąd przez zaledwie godzinę lub 2 godziny dziennie, a czasami tylko przez 5 minut. Mamy tylko świeczki i tę lampę, którą ładujemy bateriami słonecznymi w ciągu dnia. Tu jest sterta prania, która czeka już od tygodnia, bo nie mamy jak prać. Pralka jest pełna, ale co z tego, skoro nie ma prądu? To jest upokarzające, ale chyba już się do tego przyzwyczailiśmy. Nie mamy pracy. Chcielibyśmy wyjechać z tego kraju, ale nie mamy jak. Libańczycy zdani są na siebie. Ci, którzy mają pieniądze, kupują generatory, ale te są teraz bardzo drogie. Płacę jakieś 860 euro i mam co najwyżej 10 godzin prądu dziennie. Tutaj widzisz kabel, który biegnie do drugiego mieszkania. Są tam mój brat i siostra. Prądu nie ma nie tylko w domach, ale także w miejscach, gdzie bez niego dosłownie nie da się żyć. W szpitalach. W ubiegłym tygodniu nie mieliśmy prądu przez 6 dni. 6 dni. To cud, że przetrwaliśmy ten czas na generatorach. Cały czas kupujemy paliwo, ale jego też brakuje. Teraz mamy zapasy do jutra. A co będzie potem? Nie wiem. Mówi Hassan, główny inżynier w jednym z największych szpitali w Bejrucie. Lekarze już kilka tygodni temu informowali o przypadkach, kiedy brak prądu powodował, że umierali pacjenci, bo przestały działać respiratory. Raida, główna farmaceutka z tego samego szpitala, pokazuje puste półki, gdzie zazwyczaj szpital ma zapasy leków. Brakuje nam bardzo wielu leków, a to sytuacja, która zagraża życiu pacjentów, bo mówimy o lekach ratujących życie. Skutek jest taki, że pacjenci umierają nawet na zwykłe infekcje. Brakuje nam też leków do chemioterapii. Pacjenci czekają, ale nie dostają leczenia. Dlaczego w Bejrucie brakuje prądu? Bo miasto nie ma pieniędzy na kupowanie go od elektrowni. Ale nawet gdyby miało, to elektrownie i tak nie produkują wystarczającej ilości energii. Całkiem niedawno 2 najważniejsze elektrownie w kraju nie działały przez ponad dobę, bo skończyło im się paliwo do generatorów. Na ulicach Bejrutu korki są nieco mniejsze. Wszystko dlatego, że wielu kierowców zamiast jeździć stoi w ogromnych kolejkach po racjonowaną benzynę.
Jeżdżę taksówką. Co 3 dni muszę na parę godzin przerwać pracę, przyjechać na stację i stanąć w kolejce, by zatankować. Przyjeżdżam jeszcze w nocy, żeby zająć miejsce i albo śpię kilka godzin w aucie, albo tutaj na ulicy, tak jak teraz. Pracowałam w innych krajach, ale nie widziałam na własnej skórze takiego upadku ekonomicznego i politycznego, który wpływa także na moje życie i to tak bardzo, bardzo odczuwam to na własnej skórze. Tak, w lipcu o sytuacji w Libanie mówiła Marta Sterna, Polka, która pracuje tam dla jednej z organizacji pomocowych. Jak przyjechaliśmy 1,5 roku temu, to jak wychodziłam na ulicę, to były latarnie, świeciły się światła, a teraz jak wychodzę, to przeważnie jest ciemno, bo właśnie oświetlenie publiczne nie funkcjonuje, a tak samo światła na ulicach, czerwone, zielone, nie działają i trudno się prowadzi samochód wieczorem. Myślicie, że gorzej już być nie może? No to posłuchajcie tego. Tutaj w Libanie jednym z podstawowych produktów, które się spożywało, była tradycja grillowania, duża konsumpcja mięsa, drobiu. To Agnieszka Nosowska z misji Polskiego Centrum Pomocy Międzynarodowej w Libanie. W tej chwili ludzie praktycznie nie jedzą mięsa. Obcięli to do 1-2 porcji miesięcznie. Nie stać ich na zakup mięsa. Znamy historię ludzi, którzy prowadzili swoje biznesy, na przykład mieli restaurację, dobrze funkcjonującą restaurację przed rozpoczęciem kryzysu. W tej chwili to są osoby, których nie stać na pokrycie bardzo podstawowych rzeczy, na zapłacenie za koszty edukacji dla swoich dzieci, którzy szukają jakiegokolwiek zajęcia, żeby tylko móc pokryć te swoje najbardziej podstawowe potrzeby. Ludzi nie stać na zakup paliwa do samochodów, co jest też bardzo ważne, jeśli ma się osobę chorą, starszą w rodzinie i trzeba mieć możliwość dojazdu do lekarza czy do szpitala. W tej chwili, jeśli ktoś zarabia minimalną pensję krajową, to stać go na 1 bak paliwa w miesiącu. Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej działa w Libanie od 10 lat. Opiekuje się m.in. syryjskimi uchodźcami, którzy mieszkają na północy kraju przy granicy z Syrią. Oni również bardzo boleśnie odczuli skutki kryzysu. Sytuacja uchodźców syryjskich nigdy nie była sytuacją idealną, ani nawet dobrą. Natomiast rzeczywiście teraz jest to sytuacja jeszcze gorsza. Kryzys dotyka tak samo uchodźców jak Libańczyków. W tej chwili dane statystyczne pokazują, że 99% uchodźców syryjskich żyje poniżej granicy skrajnego ubóstwa w Libanie. Zawsze to był duży odsetek, natomiast teraz to są praktycznie wszyscy. To wynika z inflacji, gigantycznego wzrostu cen podstawowych produktów, więc zapewnienie sobie codziennego życia jest po prostu coraz droższe. Rosną też ceny wynajmu mieszkań. Radykalnie wzrosły ceny prądu. Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej rozpoczęło właśnie akcję pomocy tym Libańczykom, których kryzys dotknął najmocniej. Samotnym matkom, kobietom w ciąży, osobom niepełnosprawnym oraz tym, którzy nie mają pracy. Dzięki finansowaniu z Libańskiego Funduszu Humanitarnego będziemy pomagać co najmniej 600 rodzinom libańskim i każda z tych rodzin przez okres 6 miesięcy będzie otrzymywać paczkę żywnościową. To jest paczka, w której jest ponad 60 kg żywności z długim terminem przydatności do spożycia. Tam są ryż, soczewica, ciecierzyca, makaron, również przecier pomidorowy, ryby w puszkach. Żeby zapewnić zbilansowaną dietę razem ze spółdzielniami rolniczymi z regionu będziemy dostarczać cotygodniową paczkę świeżych warzyw i owoców. Agnieszka Nosowska z misji Polskiego Centrum Pomocy Międzynarodowej w Libanie. Jeśli chcecie włączyć się w pomoc Libanowi, można to zrobić wchodząc na stronę internetową PCPM www.pcpm.org.pl/Liban. Tam znajdziecie szczegółowe informacje, jak można pomóc Libańczykom. A na naszym Instagramie znajdziecie zdjęcia ogarniętego przez kryzys Bejrutu, zdjęcia autorstwa Polskiego Centrum Pomocy Międzynarodowej. Na Instagramie znajdziecie nasz profil pod nazwą Świat_The World. Podzielcie się tymi informacjami, także o zbiórce, ze swoimi znajomymi. Poznaj świat poprzez ludzkie historie.
Równo 2 lata temu tysiące mieszkańców Bejrutu i innych miast wyszło na ulice. Libańczycy protestowali, bo wielu z nich straciło oszczędności życia. Nagły spadek wartości libańskiej liry spowodował bowiem, że oszczędności stały się bezwartościowe. Mimo kolejnych protestów i kolejnych przetasowań w rządzie, sytuacja z miesiąca na miesiąc pogarszała się. Latem 2020 roku w Libanie szalał koronawirus, a w sierpniu w porcie w Bejrucie eksplodowały tysiące ton niezabezpieczonych azotanów. Eksplozja zniszczyła domy, sklepy i fabryki i była kolejnym ciosem dla chwiejącego się Libanu. Jej skutki są odczuwane do dzisiaj. Do tej pory nie odbudowano domów około 70% osób. Struktury państwowe są nieobecne, nie ma ich. Teraz połowa mieszkańców tej dzielnicy żyje w biedzie. Mówi Nahida, architekt z Bejrutu. Kolejne miesiące przynosiły kolejne ludzkie dramaty, bo kryzys tylko się pogłębiał. Politycy zajęci są tymczasem walką o wpływy i torpedowaniem śledztwa w sprawie wybuchu, a Liban spada w przepaść. Bezpośrednio kryzys finansowy został spowodowany tym, że w bardzo dużym skrócie Centralny Bank Libanu w pewnym sensie posługiwał się przez długi czas taką dużą dźwignią finansową, rolując dług tego państwa z roku na rok. To profesor Łukasz Fyderek z Instytutu Bliskiego i Dalekiego Wschodu Uniwersytetu Jagiellońskiego. Temu sprzyjały duże napływy finansowe do Libanu twardej waluty. To były rezerwy dolara amerykańskiego, które były dość wysokie. Płynęły one przede wszystkim od Libańczyków pracujących za granicą, a pamiętajmy, że właściwie Libańczyków czy osób pochodzących z Libanów poza Libanem mieszka więcej, prawdopodobnie, bo precyzyjnych danych nie mamy, ale prawdopodobnie więcej niż w samym Libanie. To było jedno źródło, które umożliwiało prowadzenie takiej polityki, a drugim były ostatnimi czasy napływy też środków do Libanu z wojny syryjskiej. Wojna syryjska to nie tylko strumienie uchodźców, które obciążyły libańskie państwo, ale też cała ekonomia wojenna, gdzie rozmaici biznesmeni czy wataszkowie trzymali te swoje pieniądze w Libanie dla bezpieczeństwa, bo instytucje syryjskie za bezpieczne nie były uznawane. Niemniej jednak ta konstrukcja, która miała cechy piramidy finansowej, zawaliła się mniej więcej 2 lata temu i doprowadziło to do niewypłacalności szeregu banków, która unicestwiła oszczędności Libańczyków denominowane w lirze libańskiej, a także zamroziła wypłaty tych oszczędności, które były w dolarach deponowane. W październiku 2019 roku Libańczycy wyszli na ulicę, protestując przeciwko temu stanowi rzeczy, który był w pewnym sensie odwleczonym skutkiem polityki, którą prowadzono przez długie lata, bo dyrektor naczelny Narodowego Banku Libanu to jest człowiek, który to stanowisko zajmował lat naście, jeżeli dobrze pamiętam, albo nawet 10. Zresztą to jest cecha charakterystyczna Libanu jako takiego, że na najwyższych stanowiskach widzimy ciągle te same nazwiska bardzo nielicznej elity, która te stanowiska zajmuje, pomimo tego, że dochodzi do wyborów i cyklicznie te wybory przynoszą jakieś tam nieco inne rozstrzygnięcia, ale elita finansowa, elita polityczna pozostaje ta sama. Jak to jest, że politycy mimo tak tragicznej sytuacji de facto nie zrobili nic? Jak się patrzy z boku, to można by pomyśleć, że są zajęci tym, żeby utrzymać swoje stołki, a kraj jak się rozsypuje, tak się rozsypuje. Tak. To jest niesamowity przykład oligarchizacji, która w Libanie jest oligarchizacją wielopokoleniową i odbywa się za fasadą systemu demokratycznego, co jest o tyle nietypowe, że zazwyczaj, jeżeli myślimy o takich patologicznych związkach polityki i biznesu, to przychodzą nam na myśl systemy autorytarne, systemy, w których mamy dyktatora. W Libanie mamy wolne media, być może nawet jest tam najszerszy zakres wolności słowa w całym świecie arabskim i mamy cyklicznie przeprowadzane wybory, a mimo wszystko doszło do takich wynaturzeń tego systemu politycznego i gospodarczego. Liban był kiedyś uznawany za miejsce, gdzie usługi bankowe stały na bardzo wysokim poziomie. W kraju funkcjonowało około 50 banków, z czego 20 największych. I 19 z tych 20 największych banków było i jest nadal bardzo ściśle powiązanych z głównymi rodami i z głównymi partiami politycznymi.
Dlaczego te partie mogą tak długotrwale funkcjonować? Dlaczego na libańskiej scenie politycznej tak rzadko pojawia się ktoś nowy, ktoś, kto byłby jakby przeciwko temu układowi, kto byłby w stanie wnieść nowe idee? No, korzenie tego tkwią w systemie politycznym zaprojektowanym zresztą przez Francuzów w dobie mandatu francuskiego w latach 20. jeszcze, który to system polityczny jest systemem dość unikalnym na skalę światową. Jest to demokracja konfesjonalna, więc demokracja, w której kryterium przynależności do określonej grupy wyznaniowej jest kluczowe. I w Libanie tych grup wyznaniowych głównych jest 16. Te najliczniejsze to są muzułmanie szyici, muzułmanie sunnici oraz chrześcijanie maronici. Ale oprócz tego mamy jeszcze druzów, alawitów i całą plejadę denominacji chrześcijan wschodnich, ale też katolików, protestantów. I w systemie politycznym konfesyjnym wybory odbywają się regularnie, ale każdy wyborca jest przypisany do swojej jakby kurii, natomiast głosuje się na listy po to, żeby właśnie nie doprowadzać do polaryzacji, na listy, na których są przedstawiciele wszystkich wyznań. Ten skomplikowany system sprzyja takiemu dogadywaniu się elity, niejako zakulisowemu i sprawia, że nowym graczom jest bardzo trudno wejść do tej gry politycznej. W Libanie powiadało się, że wybory są bardziej kosztowne niż wybory amerykańskie, dlatego że korupcja polityczna jest bardzo szeroko stosowana. Owi bogaci biznesmeni, będący bardzo często politykami albo będący braćmi bądź kuzynami polityków, finansują kampanie, kupują głosy, co jest możliwe dzięki jeszcze takim specyficznym libańskim instytucjom, jak chociażby to, że państwo nie drukuje kart do głosowania, tylko komitety wyborcze drukują karty do głosowania, co umożliwia im jakby rozliczanie wyborców z tego, czy rzeczywiście zagłosowali na daną osobę, która zapłaciła za to, że dana rodzina czy dana wioska odda głosy na to konkretne nazwisko. Efekt końcowy jest taki, że mamy owe główne rodziny polityczno-biznesowe okopane w swoich rezydencjach, będące też w parlamencie, zajmujące stanowiska ministerialne i system ten właściwie jest nie do zmiany. This was once the richest part of the richest city in the Middle East. Now it's the front line of the war in the Lebanon. Liban był dotknięty wojną domową w latach 1975-1991 albo 90, w zależności jak ten moment wojny domowej policzymy. I to społeczeństwo ma traumę konfliktu, a zatem jest społeczeństwem bardzo podzielonym wyznaniowo. I ludzie godzą się na to, że owa nieliczna elita, dogadując się pomiędzy sobą, mówiąc kolokwialnie, ustala pewien porządek polityczny. On jest oligarchiczny i skorumpowany, no ale przynajmniej zapewnia pokojową koegzystencję. Tak naprawdę można postawić jeszcze mocniej tutaj tezę, że owe elity niejako pasożytują na niewydolnym państwie i jest w ich interesie utrzymywanie tej niewydolności. Jak jest dzisiaj? O tym mówią liczby. 75% mieszkańców żyje poniżej granicy ubóstwa. 60% musi się zadłużać, żeby kupić jedzenie. Libańska waluta straciła w ostatnich latach 90% wartości, a obecny kryzys w Libanie jest jednym z największych na świecie od 150 lat. Ja jestem dość pesymistycznie nastawiony do perspektywy zmiany, to znaczy Libańczycy są zmęczeni, wychodzili na ulicy, nie przyniosło to zmiany, są ciągle sparaliżowani strachem przed wybuchem przemocy międzywyznaniowej. Te zamieszki, które widzieliśmy 1,5 bądź 2 tygodnie temu, sygnalizowały to. W tym momencie Liban, w mojej ocenie, stabilizowany jest właściwie tylko i wyłącznie jeszcze przez jedną z ostatnich instytucji państwa, które w miarę działają, czyli przez armię i siły bezpieczeństwa, które są stosunkowo słabo wyposażone, ale mają opinię bardzo profesjonalną. W momencie, kiedy a mamy sygnały, że już żołnierze nie dostają żołdu, że tam sytuacja jest też bardzo, bardzo trudna. W momencie, kiedy ten ostatni element państwowości zaniknie, to będziemy mieć do czynienia w Libanie z wysokim prawdopodobieństwem wybuchu konfliktu domowego. Profesor Łukasz Fyderek z Instytutu Bliskiego i Dalekiego Wschodu Uniwersytetu Jagiellońskiego kończy ten odcinek podcastu Świat. Przypominam, że premierowych odcinków możecie słuchać w każdą środę na stronie podcasty.polskieradio.pl oraz na innych dobrych platformach podcastowych, w tym SoundCloud, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast i Stitcher. Zapraszam też do polubienia strony na Facebooku Świat_The World i do subskrypcji kanału na YouTube, także pod nazwą Świat_The World. Tam oprócz środowych podcastów w każdy piątek znajdziecie również premiery filmowe.
A tymczasem za uwagę dziękuję już Wojciech Cegielski. Do usłyszenia. To był podcast Świat. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.